Polsce, jak ja słucham, jak ci profesorowie i doktorzy się przedstawiają, to żeby zadać pytanie, to już jest 15 sekund. Szanowny panie profesorze, czy ja mógłbym się tutaj zgłosić do pana i uprzejmie proszę o to i głowę popiołem, niech mi pan posypie. Tak, a ty śledzisz tutaj polską politykę? Tyle o ile, oczywiście, no Chcesz się wypowiedzieć? Masz jakieś zdanie? Wiesz co, nie bardzo. Okay. Ale przychodzą i mówią, ja panu zapłacę, ale synek niech się dostanie, to często po prostu sprowadzamy na ziemię, no bo powiedzieć takiej osobie, która ma 50% z matury, się dostaje na Cambridge, to jest nic innego jak oszustwo. Bez żartów. Zaprasza Mateusz Macierakowski. Dzień dobry, cześć, ja nazywam się Mateusz Macierakowski, a wy słuchacie, oglądacie kanał pod nazwą Bez Żartów. Zachęcam do subskrybowania kanału, do sprawdzania wcześniejszych wywiadów, wcześniejszych ciekawostek popkulturowo-społecznych. Mamy okres matur, jest maj, a maturzyści podchodzą teraz do swoich egzaminów rozszerzonych. Mój dzisiejszy gość też kiedyś pisał egzaminy rozszerzone i chyba nawet dobrze mu poszło, bo dostał się m.in. na Cambridge czy na Uniwersytet w Glasgow. I właśnie o tych maturach porozmawiamy, ale też porozmawiamy o tym, jakie warunki trzeba spełnić, żeby się dostać na uniwersytety zachodnie. O tym mi powie człowiek pochodzący z Kielc, Michał Słowak, moim dzisiejszym gościem. Cześć Michał. Cześć, witam, dziękuję i dziękuję za zaproszenie. Jestem fanem kanału, bardzo mi się podoba to, co robisz, więc dziękuję za ciepłe słowa. Jest to dla mnie też duża przyjemność, biorąc pod uwagę, jak to jest wykonywane oraz jakich macie gości. Nie zapłaciłem mu nic za tą reklamę, także wiecie, super, dzięki. Wiem, że ostatnio chyba gościem przede mną był pan prezydent Aleksander Kwaśniewski. Tak, no ty może go kiedyś zastąpisz, wiesz, z takimi wynikami maturalnymi. Myślę, że wróćmy do tematu uniwersytetów, ale bardzo miło i bardzo dziękuję za zaproszenie. Super, dzięki bardzo. Słuchaj Michał, w ogóle wiem, że trzeba spełniać nie tylko warunki, jeżeli chodzi o maturę dobrze zdaną, rozszerzoną. Nie wystarczy mieć 90 czy 100%, żeby się dostać na Cambridge, na Oxford, ale trzeba mieć po pierwsze najlepiej swoją działalność gospodarczą, być bardzo dobrym sportowcem w jakiejś dyscyplinie sportowej i najlepiej się udzielać gdzieś prospołecznie, politycznie. Czy o czymś zapomniałem i czy te warunki faktycznie trzeba spełnić, żeby komisja pozytywnie rozpatrzyła twoją kandydaturę? Do pewnego stopnia masz rację, zgadza się to, że zresztą myślę, że tematem, takim zdaniem przewodnim mojej firmy Edunate, która zajmuje się właśnie pomocą w wyborze aplikacji, dostawaniu się i finansowaniu topowych zagranicznych uczelni jest to, że topowe uczelnie nie wybierają topowych uczniów, a topowe osoby, topowych ludzi. Głównym warunkiem dostania się na uniwersytety, droga zawiera kilka etapów, tak? Ale głównym warunkiem to są oczywiście oceny. I są one fundamentem, no bo jednak idziemy na uniwersytet, więc ten aspekt szkolny i aspekt oceny jest bardzo ważny. W Cambridge działa system centylowy, czyli nie chodzi o dokładną jakąś ocenę, którą musisz dostać, ale musisz być w grupie 90-95% osób, które zdały najlepiej. Czyli oczywiście są to wyniki bardzo wysokie albo wręcz idealne, 100%. To jest taki pierwszy etap aplikacji, taka podstawa. Zanim odniosę się do tych innych rzeczy, o których mówiłeś, tych pozaszkolnych, oczywiście kolejnymi etapami aplikacji jest list motywacyjny, personal statement, CV, referencje, czy właśnie lista rzeczy, których robisz poza szkołą. Dopiero wtedy możesz zdawać jakieś egzaminy wewnętrzne w przypadku na przykład biologii czy inżynierii chemicznej, to są na przykład NSAA czy specjalne egzaminy do medycyny. Dopiero potem mamy interview, dopiero potem mamy ofertę. Ale zgadza się to, co powiedziałeś, to co też mówimy my jako firma, że jest ogromna ilość osób, która zda na świecie te matury w wysoki sposób. Tak? Na Cambridge, Oxford, Yale, Harvard, na te uniwersytety chce iść cały świat, tak? To jest top topów. Tak więc ilość ludzi, którzy zda na 100% jest o wiele większa niż ilość miejsc. Więc rywalizacja przechodzi na inne aspekty życia. Właśnie sport, właśnie jakaś działalność przedsiębiorcza, działalność charytatywna, więc nie tylko te oceny, ale również wiele rzeczy dookoła. Z tym się zgadzam. Nie powiedziałbym, że jest to konieczne, bo oczywiście, jeżeli jesteś wybitny z matematyki, nie musisz uprawiać sportu, niemniej jednak bardzo to pomaga i o wiele bardziej szukają ludzi, którzy mają holistyczny profil, aniżeli tylko naukowców. Bo generalnie na zachodnich uczelniach jest tak, że tam głównie się sprawdza ta interdyscyplinarność, holistyczne podejście do nauki. Nie masz tak, że studujesz na przykład jeden kierunek, możesz studiować kilka równocześnie, ale a propos jeszcze tego zdania, o czym wspomniałeś, że bardzo pozytywnie jest brany aspekt sportowy pod uwagę. Ty sam ćwiczyłeś boks, prawda? To jakoś zachęciło potencjalną komisję rekrutacyjną, że akurat ciebie wybrali?
bez dwóch zdań. Okej. Czyli potrafisz przywalić. Nie komisji, ale Komisji się nie dostało. Tak, komisji się nie dostało. Bez dwóch zdań pomaga, ponieważ co pokazuje? Jeżeli otrzymujesz wysoki wynik z matury przykładowo, ale do tego otrzymujesz medale w tym samym czasie, jednocześnie sportowe, gdzie dla takiej osoby, która przyjmuje cię na uniwersytet, no to ta osoba wie, że musiałeś poświęcić jednocześnie kilka godzin na boks, jeździć na zawody, coś robić, to pokazuje twoją wszechstronność i oni nie do końca chcą ludzi, którzy tylko będą tam siedzieli w książkach. Tak. To jest po prostu za mało. To jest wystarczające na te uniwersytety, może ten jeden poziom niżej, ale jeżeli chodzi o te najlepsze, warto pokazać się z wielu stron, szczególnie, że rywalizacja na tych uniwersytetach jest też ogromna. Taka osoba jak ja, która prezentuje jakiś poziom boksu, oczywiście mówimy o poziomie uniwersyteckim, to jest na pewno niższy niż ten poziom sportowy w Polsce czy w innym kraju, ale jeżeli prezentujesz jakiś poziom, oni też cię chcą, bo będziesz walczył w zawodach, na przykład między Oxford a Cambridge. W zawodach będziesz godnie reprezentował, więc oni patrzą też, nie tylko kim jesteś, ale co im możesz dać. I w kontekście boksu ja mogłem im dać potencjalnie wygraną na zawodach, czy jakiś medal. To jest ciekawe, co mówisz. Temat boksu w ogóle przewijał się w twoim życiu od gimnazjum, od szkoły średniej. Wiem, że pochodzisz z Kiel, czyli tam twoja kariera trochę takiego sportowca, co prawda nie zawodowego, ale się zaczęła, tak? Wiesz co, ja pochodzę geneza u mnie ze sportem to jest rzecz rodzinna. Ja pochodzę z bardzo sportowej rodziny. Paradoksalnie nie z akademickiej, ale bardzo sportowej. Mój tata ma czarny pas w judo i w jiu-jitsu. Mój najstarszy brat trenuje triatlon. Mój dziadek był piłkarzem Iskry Kielce. Mój młodszy brat grał w Krakowi. No i zostawiam wisienkę na torcie na koniec. Mój drugi, najstarszy brat jest multimedalistą, jeżeli chodzi o Mistrzostwa Polskie, Mistrzostwa Europy w judo, a teraz jedną z niewielu osób, które ma medale w 2 dyscyplinach, w judo i w zapasach. Więc ja w sporcie byłem od zawsze. Trenowałem judo za młodu, grałem troszeczkę w piłkę, ale boks zaczął się później. Boks zaczął się pod koniec liceum i na studiach, niemniej jednak ta geneza sportu jest rodzinna i wywodzi się z Kielc, więc tutaj masz rację. Okej, wiesz co, Michał, pytanie, bo to mnie bardzo frapuje, różnice, jeżeli chodzi o studiowanie w Polsce, a za granicą. To jest bardzo ważne, o sporcie może jeszcze na koniec porozmawiamy. Rozmawiasz z kolegami, z którymi chodziłeś do liceum w Krakowie, bo tutaj też skończyłeś AB, co ci pozwoliło po prostu polecieć dalej na zachód. Co oni mówią, jak się studiuje w Polsce i jakie ty masz wnioski? Bo mi się wydaje, biorąc pod uwagę też trochę moje doświadczenie, mamy taki trochę tryb zblazowanego polskiego studenta, który wiesz, opuszcza wykłady, opuszcza ćwiczenia, opuszcza warsztaty, kombinuje jak się trochę przedostać na ten kolejny rok. Imprezy są równie ważne, używki są równie ważne. Jak to wygląda na zachodzie? Czy masz w ogóle czas z racji tej prestiżowej klasy, wiesz, bycia studentem w Cambridge na tego typu rzeczy? Masz czas na zabawy, masz czas na używki? Chodziłeś na imprezy albo chodzisz? Wiesz co, to było długie pytanie, 2 części, odpowiem. Tak. Jakby co przeczytam raz jeszcze, żebyś się nie pogubił. Nie, wszystko pamiętam. Odpowiem na 2 pytania, bo pierwsze były te różnice. Tak. Wiesz, ja przede wszystkim, mimo tego, że zachęcam do studiów za granicą, absolutnie nie demonizuję studiów w Polsce. Wiele osób, które gdzieś tam studiowało za granicą, żeby powiększyć ten swój sukces studiów, pokazują, że te polskie uczelnie są słabe, gorsze. Uważam, że wcale tak nie jest. Zgadzam się z tym, że uczelnie za granicą uważam, że jest statystycznie wyższy poziom. Oczywiście te elitarne uczelnie same w sobie są lepsze. Niemniej jednak wcale nie uważam, że jest w Polsce ten poziom taki zły. My zawsze mamy taką perspektywę, że... My mamy bardzo dobrych studentów, prawda? Co prawda jesteśmy medycyna. Mamy bardzo dobrych studentów, którzy podejrzewam, że też w jakiś sposób się wyróżniają chyba jakoś pod kątem leadershipu, nie? Jest bardzo wiele ciekawych rzeczy w Polsce, które się fajnie prezentują, ale taka różnica dla mnie, która jest ogromna, która mi się nie podoba w Polsce i jest czymś, co wręcz mnie odrzuca, to jest taka, wiesz, jak ja w Cambridge rozmawiam z profesorem na przykład, może zdarzyć się, że to jest noblista, albo człowiek, który naprawdę w świecie naukowym osiągnął bardzo wiele, bo żeby być tam profesorem, to nie jest to człowiek z ulicy. To ja do niego mówię, John, co tam, idziemy na kolację, chodź, on mnie zaprosi, gdzieś pójdziemy na kawę. Dystans automatycznie. Tak, a w Polsce, jak ja słucham, jak ci profesorowie i doktorzy się przedstawiają,
to żeby zadać pytanie, to już jest 15 sekund. Szanowny panie profesorze, czy ja mógłbym się tutaj zgłosić do pana i uprzejmie proszę o to i głowę popiołem niech mi pan posypie. Wiesz, to jest coś, co mnie boli, bo ja sobie zdaję sprawę z tego, że to tworzy pewną barierę. Dystans. Jest taka, nawet w sposób lingwistyczny jest bariera lingwistyczna, która to nie jest miejsce... Chodzi o tytuły na przykład. Chodzi o te tytuły, ale chodzi o to zachowanie, jak ten jest wielki, a ten jest tylko na licencjacie, to nie prowadzi do kreatywnych rozmów. Okay. To wprowadza dystans, to wprowadza... nie jest miejscem kreacji, ta lingwistyczna bariera. Na przykład to jest dla mnie taka różnica, oczywiście jest tych różnic wiele, ta holistyczne podejście do nauki, ale to jest taka rzecz, która uważam, że może być bardzo prosto zmieniona. Skrócenie tego dystansu, żeby ten uczeń mógł z tym profesorem rozmawiać. Okay. U nas, słuchaj, to każdy uczeń może teorię profesora zaatakować, czy coś podważyć. W Polsce to jest nie do pomyślenia, żeby jak student przecież powiedział profesorowi wielkiemu, że czegoś nie może. A odpowiadając na drugie pytanie, to a propos tego, ile jest tam czasu na imprezy, na używki, tak jak słynny nasz raper Mata... Występuje zjawisko patointeligencji. Myślę, że tak. Te imprezy są wszędzie. Jednak czy to jest osoba na Cambridge, czy osoba na uniwersytecie, na przykład Jana Kochanowskiego w Kielcach, no to mają po 20 lat, imprezują, interesuje ich płeć przeciwna, są imprezy. Wręcz czasami powiedział, że na tych uniwersytetach, gdzie jest bardzo dużo presji, to jest odbijane to mocno na mocno zakrapianych imprezach, gdzie dzieje się dużo, więc jak najbardziej, ale ze względu również na tą wszechstronność ludzi, mitem jest, że tam się ludzie tylko uczą, bo tam są właśnie ludzie, którzy trenują sport, którzy robią mnóstwo rzeczy, więc też na pewno są kolorowe imprezy, a ze względu na tą ogromną międzykulturowość tego miejsca, no to alkohole z różnych krajów, zwyczaje z różnych krajów. Sprowadzane koksy z Meksyku. No, tego nie wiem, oczywiście. Ale, oczywiście, że jest. Ale na pewno dzieje się dużo, więc do tych, którzy się martwią, że jak pójdą na takie uniwersytety, to będzie tylko nauka, wręcz przeciwnie. Powiedz mi, bo ty godziłeś pasję sportową ze studiowaniem. Wiesz, ten kult też tam siedzenia w tych bibliotekach całodobowych też jest bardzo charakterystyczny dla tych zachodnich uczelni. Tego w Polsce nie ma jeszcze wprowadzonego. Natomiast bywało tak, że musiałeś sobie odpuścić na przykład imprezy. Byłeś człowiekiem imprezowym, czy byłeś człowiekiem bardziej prosportowym? Chodzi mi o ten dualny podział. W kwestii, na czym ty się sfokusowałeś bardziej w twoim przypadku, bo nie wiem, czy jesteś typem sportowca, czy jesteś typem buntownika, czy jesteś typem self-made mana, który się skupia tylko na sobie i na osiąganiu sukcesów. Wiesz co, nie wiem, czy bym się któregokolwiek z tych szuflad wrzucił. Na pewno różnie było na różnych etapach. Wiesz, początek Glasgow, gdzie byłem studentem, bardzo dużo imprezowałem i te pierwsze 2 lata imprezowałem. W liceum w Krakowie też imprezowałem. Ja w ogóle wychodzę z założenia, że to się musi stać, tylko jest kwestia, kiedy się tego stanie. Jak się na przykład ktoś nie imprezuje do 40 roku życia, no to zacznie, jak będzie miał 45, więc u mnie to było różnie na różnych okresach. W Cambridge, jeżeli w wieku 14 lat jak zaczniesz, to skończysz w wieku 23. Na przykład, tak, jak w 11 to może, im szybciej, tym lepiej. Niektórzy wychodzą z tego założenia. Wiesz, różnie było na różnych etapach. W Cambridge, gdzie już się wziąłem za ten boks na poważnie, to był... Tam masz sezon, masz sezon zawodów i w tym sezonie naprawdę się pilnowałem z dietą, z wagą, z treningami. Mieliśmy okresy, gdzie było 11-12 treningów w tygodniu. Zbijasz wagę, więc myślę, że Cambridge to jednak był okres pracy. Tylko pracy. Nie tylko pracy, ale powiedziałbym, jakbym tak miał w jednym zdaniu, to myślę, że było dużo więcej pracy niż przyjemności. Koniec Cambridge i po ostatnie miesiące już po boksie. Boks się kończy 1 marca, tak naprawdę sezon. Potem już oczywiście bardziej luźno, ale ogólnie myślę, że więcej pracy. Wiesz, powiedziałbym, że też różnica, to co ludzie nie zdają sobie sprawy, jeżeli chodzi o to typowe uczenie, tam nie masz trudniejszego kontentu niż, no słuchaj, rozmawialiśmy o socjologii, no teorie socjologii są takie same na Cambridge i u Ciebie na Uniwersytecie w Łodzi. Nie ma to znaczenia, chodzi tylko o potworny nakład informacji. Tam masz niewiarygodny nakład, więc masz mało czasu, jeżeli jeszcze do tego trenujesz sport, tego czasu dużo nie ma. A różnica nie jest też taka, że jednak tam się skupiasz bardziej na takim holistycznym podejściu, czyli na przykład praca w grupach, zaliczanie esejami, jeszcze jakieś projekty badawcze, na przykład w plenerze, jakieś etnometodologiczne, a tutaj często jest tak, że jesteś ujednolicony pod daną dyscyplinę naukową. Też u Was są takie kierunki przecież, które składają się z 3. Na przykład dyscyplin naukowych. Można równocześnie studiować filozofię, ekonomię i prawo. Tak? Ja wychodzę z tego kierunku, bo nagle studiowałem filozofię i
politologię. Właśnie. Zresztą jeden z najsłynniejszych kierunków na Oxfordzie, ten też kierunek jest na Amsterdamie, to jest właśnie PPE, czy PPLE, czyli Politics, Philosophy, Law, Economics, na przykład, czyli te 4 kierunki. I potem dopiero się specjalizujemy. Tak, zgadza się to, oczywiście to holistyczne podejście, wszechstronne podejście też jest dużą różnicą. Jestem ciekaw, czy chwaleni jesteście pod kątem jakiejś specyfiki wiedzy, specyfiki stylu bycia jako Polacy na Zachodzie przez zagranicznych wykładowców? Czy ten tygiel kulturowy, który jest tworzony też między innymi przez Was na zagranicznych uczelniach, w jakiś sposób się wyróżniacie? Masz jakiś feedback na przykład od wykładowców, że Polacy to na przykład są bardzo pracowici, mają bardzo dobrą umiejętność na przykład wchłaniania wiedzy, mają dobrą pamięć? Są takie komentarze? Wiesz co, tak dużo Polaków nie ma, żeby też jakieś głębsze tutaj statystyki, nie chciałbym spłycać niczego. Nie, ale chodzi, może trochę tak stereotypowo patrzę, właśnie, czy właśnie jesteśmy jakoś wyróżnieni pod jakimś kątem jakiejś cechy? Myślę, że Polacy są na uniwersytetach pracowici, tak. Myślę, że ogólnie my w porównaniu do wielu narodów zachodnich, to nie tylko o studia, tylko o wiele rzeczy bardziej pracowici, bardziej zaradni w niektórych sprawach. Nie chciałbym tego spłycać i generalizować, bo oczywiście też ludzie na Cambridge to nie jest reprezentatywna część populacji, ale myślę, że pracowitość jest cechą, którą można by było nam na uczelniach przypisać. Masz jakąś rzecz na przykład, która jest najbardziej taka w Twojej jakiejś gradacji, hierarchii ulubiona, albo po prostu najlepiej jakby kojarzona, jeżeli chodzi o tą zachodniość uczenia, o tą akademickość jednak związaną właśnie z Cambridge. To znaczy, nie wiem, podoba Ci się infrastruktura w Anglii, podoba Ci się styl bycia Anglików, luz, mental. Rozumiesz? Chodzi mi o tą różnicę kulturową. Wiesz co, myślę, że ten właśnie brak tego napompowania na tych uczelniach. Czyli w Polsce jest napompowanie? Tak, brak tego właśnie, szanowny panie profesorze, ja się kłaniam w pas i czy ja mógłbym do pana przyjść na okienko, tylko dzień dobry, możemy się na kawę mówić, tak? Tak piszę do mojego profesora, tak? Praca też nie jest, jest bardzo zindywidualizowana. Pracujemy z profesorem 1 na 1. To są koleżeńskie relacje, które, jak właśnie mówię, tam jest miejsce na kreowanie wiedzy i myślę, że to wiesz, ja nie znam polskich szkół wyższych, ale ja znam polskie licea i polskie gimnazje i polskie podstawówki i ten system przechodzi dalej, więc to było coś, brak tego takiego, bo wiesz, jeżeli masz te umiejętności, jeżeli jesteś naprawdę wybitnym naukowcem, to się nie musisz przedstawiać, tak jak z wszystkim, wiesz, to nie potrzeba tych 15 tytułów, wystarczy John, David, Michael, czy jakieś tam inne imię. To mi się podoba i to lubię. Rozmawiałem z Krzysztofem M. Majem, który jest tutaj wykładowcą na AGH-u. Też przyszedł tutaj do studia rok temu dokładnie. I on mówił o tych samych właśnie różnicach, że skracanie dystansu jest czymś normalnym, że idziesz na przykład na obiad, jesz sobie obiad z profesorem i to jest luz i nie ma tej sztucznej bariery. Myślisz, że to może jakoś rzutować na to, że jednak studenci u nas w Polsce boją się na przykład mówić od razu na ty, że założenie jest tak, że musimy mówić, wiesz, po tytułach, więc od razu boimy się mówić bezpośrednio na ty, że to może być jakaś bariera? W ogóle to jest kulturowa, społeczna. Jak najbardziej. Jak najbardziej. W ogóle wywołuje sztuczny dystans i zobacz, no jak mówisz do kogoś na pan, jeżeli byśmy nic nie zmienili w tej rozmowie, ale mówili do siebie na pan, ta rozmowa już była inna. Ja bym wyszedł w ogóle, bo jesteśmy w podobnym wieku. A ja bym wieku. pewnie nawet nie był zaproszony, tak? Zgadza się, więc to są takie małe, właśnie o tym powiedziałem wcześniej, ta lingwistyczna bariera, która na pewno jest to ogromna różnica. Wiesz co, jeszcze rozmawialiśmy przed wywiadem i to mnie bardzo ciekawi. Ty miałeś taki trochę moment w swoim życiu graniczny, bo ty się zacząłeś stosunkowo późno uczyć, prawda? To nie jest tak, że ty od podstawówki miałeś czerwone paski, że za każdym razem średnia 5-0. Tylko. Dokładnie, od ojca pewnie. Pozdrawiamy tatę, jeżeli to ogląda. Powiedz, jaki moment graniczny, jaka cezura tobie towarzyszyła, jeżeli chodzi o ten przyciśnięcie, jeżeli chodzi o to przyciśnięcie do nauki? Co się stało, że ty akurat się spiąłeś i jesteś takim trochę self-made manem tym akademickim, prawda? Zgadza się. No, ja bardzo późno się zacząłem uczyć, bo to jest liceum, więc myślę, że całą podstawówkę, całe gimnazjum, no to nie byłem uczniem przeciętnym, tylko byłem uczniem słabym, albo bym powiedział bardzo słabym. No ja miałem, były momenty, gdzie tam 7 zagrożeń, 8 zagrożeń na 11 przedmiotów, więc byłem uczniem średnim, a oprócz tego bardziej zajmowałem się rozrabianiem, łobuzowaniem niż nauką. Myślę, że było spowodowane przede wszystkim, powiedziałbym nawet, że nie byłem przeciętnym uczniem, tylko słabym. Tak jak mówiłem przed wywiadem. Jest nas dwóch już. Także. O proszę. Tak, może dlatego się tak dobrze komunikujemy. Tak.
średnia 2,2. A to nie, to tak nisko nie upadłem jeszcze. Tak nisko, ale to może będą, wiesz, nawet takich wypadków są wzloty duże. Dużo zagrożeń, przeciętne oceny. Bardziej zajmowałem się łobuzowaniem i gdzieś tam rozrabianiem niż szkołą, ale to myślę, że dlatego, że też nie spotkałem nauczycieli, którzy by mnie zmotywowali. Ja zawsze miałem swoje pasje. Wiesz, paradoksalnie ja nawet pamiętam takie sytuacje ze szkoły, gdzie interesowałem się historią czy różnymi rzeczami, ale ja wiedziałem, ale mi imponowało bycie tym w ostatniej ławce, który nie wie. Ja potrafiłem wiedzieć, ale dostać gorszą ocenę, bo moimi wzorcami były gdzieś tam bardziej bycie, załóżmy, poważanym w klasie ze względu na moje umiejętności sportowe czy jakieś inne rzeczy. A zmieniło się to w liceum. W liceum poszedłem do zupełnie innego środowiska, do szkoły IB, gdzie było wiele osób z różnych krajów, bo to jest szkoła z międzynarodową maturą. I po raz pierwszy w życiu zrozumiałem, że bycie mądrym albo posiadanie wiedzy jest cool, bo wcześniej wydawało mi się, że cool jest bycie silnym albo siedzenie w ostatniej ławce z nogami na stole. Więc tam żeby każda osoba w jakimś środowisku chce zaistnieć, tak? Ty zacząłeś się popisywać w gimnazjum wiedzą bardziej, robiąc z siebie, mówię wprost, kretyna, debila, takimi rzeczami, żeby zaimponować. A tam już to nie imponowało. Tam mi imponowały inne rzeczy i też w ogóle poznałem człowieka, mojego nauczyciela od historii, profesora Koniecznego, serdecznie pozdrawiam. Pozdrawiamy. To jest owoc sukcesu pana. Który po prostu swoją wiedzą była to pierwsza osoba, która mi wiedzą zaimponowała, która była tak elokwentna, mówiła z taką pasją, że po prostu mi się odechciało robić głupoty, tylko chciało mi się tak mówić i tak zacząć. To mnie bardzo zmotywowało i gdzieś tam się zacząłem uczyć. Choć też powiedziałbym, że nie sądzę, że były we mnie wielkie nadzieje pokładane w liceum. Takim punktem przełomowym było dobre zdanie matury. Ja zdałem nieźle maturę, to był chyba drugi, trzeci wynik w szkole. Ale też się do niej przygotowywałeś bardzo, tak. od pierwszej klasy liceum. Bardzo mocno się skupiłem na nauce, ale mimo wszystko gdzieś tam odstawałem i myślę, że na tej ostatniej końcówce dobrze mi poszło i to dało mi też wiary w siebie, że to jest możliwe, no a potem apetyt rósł w miarę jedzenia. Okej, powiedz mi, czy była w tobie jakby taka chęć trochę takiego awansu społecznego, klasowego, takim trochę czułeś się stłumiony na tle swoich ludzi w klasie, że jednak lepiej być najgorszym wśród najlepszych niż najlepszym wśród najgorszych, prawda? Na takiej zasadzie, że chciałeś dorównać poziomu, dlatego się spiąłeś, bo czułeś po prostu, nie wiem, takie poczucie wstydu może intelektualnego, coś takiego? Wiesz co, myślę, że nawet takie myśli to nie ten kierunek, nie ten kierunek. Bardziej zobaczyłem, że mogę być w tym dobry i że wiesz, gdzieś tam może odnalazłem w tym siebie bardziej, bo wcześniej te pasje były zawsze, do historii, do polityki, do socjologii, do tych rzeczy, one się po prostu nie uaktywniły, jak się uaktywniły w liceum i tam były akceptowane i tam posiadanie wiedzy było cool, no to poszło za tym do przodu, ale na pewno, jak mówię, wiesz co, te Cambridge i te późniejsze rzeczy to na kolejnych etapach były. Na etapie liceum jeszcze tak daleko nie wybiegałem. Po liceum w ogóle nie poszedłem od razu na studia, więc to nie były takie plany stricte akademickie, ale powiedziałbym, że apetyt rósł w miarę jedzenia. To trzeci rok Glasgow to jest ten moment, kiedy taki był fokus na Cambridge, na ten topowy uniwersytet. Jakie jest największe doświadczenie kulturowe dla Ciebie? Bo mnie zastanawia, no byłeś w Szanghaju, byłeś w Glasgow, w Szkocji, byłeś w Wielkiej Brytanii po prostu, jakby w Szkocji też, ale a w Anglii stricte, w Cambridge. Gdzie było najtrudniej, jeżeli chodzi o takie zderzenie się z dorosłym życiem? Na jakim etapie? Wiesz co? Czy im wcześniej, tym lepiej, ale też trudniej? Czy może po prostu ten Szanghaj, tak? Czyli po prostu praca w Szanghaju? Kulturowo takim najbardziej odmiennym od polskiego miejsca były Chiny, ale ja bardzo pozytywnie wspominam ten okres. To, wiesz, pojechałeś też tam, bo między innymi masz tam brata. Przede wszystkim dlatego, że mam tam brata. W ogóle historia była taka, że ja pojechałem do niego na miesiąc na wakacje, ale takie pieniądze zarobiłem w tym okresie, że mówię, no nie mogę iść na studia, bo był taki moment na to był rok 2016, nie było wielu obcokrajowców. Bardzo duże pieniądze zaczęło zarabiać się na uczeniu angielskiego. Dla 18-letniego chłopca, no to były pieniądze ogromne. Myślę, że do dzisiaj to są pieniądze ogromne, bo to kilkaset złotych za godzinę potrafiłeś zarobić angielskiego. Ale i ten szok kulturowy tam był największy. No, myślę, że dla wielu Polaków jest to nie do wyobrażenia, że w wieku 18 lat możesz zarabiać pieniądze na tym, że pijesz alkohol w klubie całą noc. Miałeś taką pracę, tak? Taką pracę. Przez 24/7? No nie, trzeba czasami spać, ale na cały przykład czas chodził pijany. Nocki byłeś w klubie, piłeś rozcieńczany alkohol, no żeby też się nie upić. Po to, bo zachęcałeś Chińczyków, tak?
No Chiny są magiczne pod tym względem. Ja w ogóle te kraje azjatyckie bardziej mnie ciągną, jednak Europa jest podobna. Mimo tego, że Madryt, Berlin, Paryż są różnymi miastami, tam nie ma takiego zaskoku, że wejdziesz i coś cię tak zaskoczy. W Chinach każda uliczka może zaskoczyć, każdy dzień może być magiczny, więc szok kulturowy był największy tam, ale pozytywny. Bardzo mi się tam, bardzo było to, bardzo dobrze wspominam. Mi się wydaje, że to jest taki asumpt, bo ja trochę patrzę na swoje doświadczenia też życiowe. Jeszcze przed klasą maturalną pojechałem do Szkocji, do pracy fizycznie, pracować w różnego rodzaju fabrykach. I wtedy jest ten element, gdzie masz punkt odniesienia, co chcesz robić w życiu, a czego nie chcesz robić, prawda? Podejrzewam, że było tak też w Twoim przypadku. To też była taka motywacja do tego, żeby chyba się bardziej uczyć, prawda? Ta praca. Wiesz co, praca była po to, żeby się uczyć. Ja po prostu też chciałem zarobić na studia. Takie momenty oczywiście też w życiu miałem, bo jeszcze przed Chinami pracowałem w Szwecji, w Szkocji również pracowałem w różnych pracach, bo pracowałem w magazynie na, wiesz, jak rozmawialiśmy, 12 zmiany od 7 do 7. Tak. To się od razu zachce uczyć każdemu. Więc różne miałem te historie, choć ja po prostu myślę, że nie miałem takiego zderzenia z ziemią, które mnie motywowało do tego. W ogóle wydaje mi się, że mnie motywują pozytywne rzeczy, nie negatywne. Na zasadzie nie, że musi mi się coś stać, żeby mi się wziąć do roboty, tylko bardziej może jakieś właśnie docenienie, ciepłe słowa. I jak tego było więcej, to tylko szedłem bardziej do przodu. Prawie stawiając kropkę, mam jeszcze dla Ciebie 2 pytania. Zapytam Cię dokładnie o jedną rzecz, która mnie mega frapuje. Co Ty mówisz licealistom z racji prowadzenia swojej działalności gospodarczej, gdzie jesteś takim doradcą akademickim, jak się dostać na uniwersytety zachodnie typu Sorbona, typu Oxford. Co Ty im mówisz? Bo przecież nie ma czegoś takiego jak egalitaryzm, nie ma równych szans, prawda? Nie wszyscy się dostaną. W jaki sposób ich motywujesz i też w jaki sposób im dajesz do zrozumienia, że jednak nie każdy ma tutaj możliwość? Czy jesteś w tym szczery, autentyczny, czy jednak trochę robisz taki sofizmat, czyli obracasz kota ogonem, żeby po prostu jak najwięcej tych licealistów przyciągnąć, żeby Cię posłuchali? Czy jesteś autentyczny i też stawiasz kawę na ławę? Uczciwe pytanie, bo na pewno na tym rynku jest wiele osób, które przekazują każdemu, że... Bo chodzi o ten taki dyskurs trochę coachingowy, żeby po prostu nie wpajać ludziom głupot do głowy. Oczywiście. Mam nadzieję, że tego nie robisz, bo potem się zderzają ze ścianą idealistycznego patrzenia na rzeczywistość. Nie każdy się do Cambridge dostanie, nie każdy się do Oxfordu dostanie, to mówię tutaj do Ciebie, mówię do kamery i mówię do tych osób. Rywalizacja tam jest ogromna, rywalizuje się z całym światem. Niemniej jednak są tam miejsca i warto próbować. Wiesz, jest wiele rzeczy, których się nie zrobi. Nie każdy zostanie milionerem, ale to nie znaczy, że nie warto próbować zarabiać. Ja maksymalizuję szanse. Moimi radami maksymalizuję szanse. A propos, wiesz, coachingu i doradców i mentorów, trafiłeś na dobry temat, bo jestem bardzo daleki od tego i w ogóle jestem przeciwny temu. Jak ja bym miał dać jakąś radę dla uczniów, bo o tym też w pewnym sposób pytałeś, żadnej rady bym nie dał w stylu wstań rano, weź zimny prysznic, zrób pompki, wypij jajka surowe i będziesz bogaty i myśl jak bogaty, albo myśl jak student Cambridge, to będziesz studentem Cambridge. Pierwszą radę, którą bym dał każdemu, który myśli o takich uczelniach, to w ogóle chyba nie zrobimy clickbaitu z tego, bo to jest ciężka i systematyczna praca. Przede wszystkim. Ciężka i systematyczna praca przez lata. Nie poleganie na intelekcie, bo intelekt jest za mały, żeby to jest za mało, żeby się opierać na tym, przedostawaniu się na takich uczelni. To trzeba generować i zbierać tą wiedzę, konsolidować ją przez lata, żeby na etapie już późniejszym dostać się na te studia. Moja droga, wiesz, na przykład to że ja tutaj u Ciebie dzisiaj jestem, jest wyróżnieniem. Mówimy o Cambridge, ale to trwało 10 lat. Ja teraz zbieram laur za ten 1 rok, za Cambridge, Ale to, co mówisz, trochę jakby potwierdza mnie w przekonaniu, że już jeżeli ktoś nie wystartował na etapie gimnazjum, jeżeli chodzi o intensywne uczenie się, to już jest z tyłu. Czyli im wcześniej zaczniesz, tym lepiej. Zdecydowanie jesteś z tyłu zawsze. Bo mamy klientów w Anglii, których rodzice byli na Cambridge, oni przychodzą do nas w wieku 8 lat, 9 lat i mówią, proszę, zacznij profilować moje dziecko, żeby już się dostało. Więc oczywiście, że... Ale wiesz, są lata, w których dzieją się tygodnie i tygodnie, w których dzieją się lata. To, że ktoś zaczął wcześniej, to też nie zależy od intensywności. Niemniej jednak, wracając do tego, co powiedziałeś, a propos tej uczciwości, nie tyle, że mówię, że nie każdy się dostanie, co według mnie nie każdy się nadaje w sposób mentalny, żeby tam być. Ale nie powiesz tego ludziom na szkoleniach. Wiesz co, Cambridge, Oxford, Harvard i Yale to są tylko 4 uczelnie. My doradzamy w top 100, więc wiesz, są uczelnie w Amsterdamie, bardzo dobrze, bardzo wysoki poziom. W Rotterdamie. W Rotterdamie, świetna. Współzałożyciel firmy Edunate, Mateusz Kostrz. Serdecznie pozdrawiam, zaraz mnie odbierze.
jest właśnie absolwentem tej uczelni. Więc to nie tylko muszą być te najlepsze, te top 5, tak? Ale oczywiście, że mówię o tym na wykładach. Mówię na wykładach o presji, o rywalizacji. To jest jak z medalem olimpijskim. Fajnie mieć, ale kosztuje tyle nerwów, pracy, krwi, potu, wyrzeczeń, że trzeba też, nie tylko jest ten moment, kiedy odbierasz ten medal, ale trzeba tam przez to przejść. Więc ja uważam, że temat takich topowych uniwersytetów jest nie tyle, że nie każdy się tam może dostać, co nie każdy też tam może wytrzymać. Więc tutaj uczciwie mówię do kamery, nie jest to dla każdego. Ale jest grupa ludzi, która ma do tego i przede wszystkim my nie przejmujemy każdego. Myślę, że to jest różnica między naszą firmą a jakimiś potencjalnymi konkurentami, że no jeżeli przychodzisz do mnie z wynikiem, rodzice przychodzą na przykład z wynikiem tam 50%, mówi z matury zastrzeżonej, tak? Z Anglii. Wiesz co, różne matury są, bo jest matura IB, SAT, ale przychodzą i mówią, ja panu zapłacę, ale synek niech się dostanie, to często po prostu sprowadzamy na ziemię, no bo powiedzieć takiej osobie, która ma 50% z matury się dostaje na Cambridge, to jest nic innego jak oszustwo. Okej, to jesteś uczciwi na tym etapie, to brzmi dobrze. Tak mi się wydaje. Wiesz co, jeszcze staramy się. Bardzo dobrze. Bo chodzi o to też, żeby nie zamydlać ludziom oczu na etapie i brać pieniądze, bo jakby to każdy potrafi zrobić i pozdrawiamy coacha Majka na przykład. Myślę, że wielu jest takich. Ale nie, oczywiście jakby to jest taki kod tutaj, taka metafora, nie mówię stricte personalnie, ale dużo jest takich coachów, którzy po prostu mydlą oczy. Widzę, że nie ma u Ciebie strzałów w powietrze. Nie, tutaj rzucamy nazwiskami, bo chodzi o to, żeby sprzedać emocje, a nie tylko, wiesz, twoją firmę. Każdy na tym skorzysta. Tak. Słuchaj, jeszcze jedna rzecz, bo też jest nierówność na pewnym etapie w ogóle rekrutacji, ale biorąc pod uwagę wszystkich uczniów z całego świata. Jest coś takiego jak nepotyzm, jak płatne protekcje, jak protekcje rodzinne. Zdarzają się ci uczniowie, czyli dzieci profesorów. W dużej mierze to jest część tych zachodnich uczelni. Oni stanowią jakby największy odsetek, czy jednak nie masz takiego dużego kontrastu, jeżeli chodzi o te grupy społeczne? Zdarza się, ale nie do końca w ten sposób. Bo wiesz, czego brakuje ludziom, często, żeby się dostać na te typowe uczelnie, to nie jest wyników, to nie jest ocen, tylko tego tak zwanego know-howu, tej wiedzy, jak to zrobić, tej wiedzy z pierwszej ręki, którą zresztą sprzedajemy. Jeżeli masz dziecko, które ma dziadków na Cambridge, rodziców na Cambridge i ono idzie na Cambridge, no to ta jego wiedza insiderska, jak to zrobić, jest to jakiś rodzaj nepotyzmu, tak? Jakiejś przewagi nienaturalnej, nie wynikającej z jego umiejętności, tylko z tego, kim są jego rodzice. To się zdarza, tego jest dużo. Często się spotyka ludzi, którzy mieli tam brata, mieli tam siostrę. Myślę, że bardzo ciężko jest tam wejść znikąd czasami. No ty wszedłeś znikąd, prawda? Zgadza się. Nie jest to nie do zrobienia, nie chciałbym tutaj też się... A średnio mógłbyś na przykład powiedzieć, ile osób na danym kierunku, na przykład na twoim było gdzieś tam, jeżeli chodzi o rodzinne powiązania, zarekrutowanie, a ile zwykłych z zewnątrz? Wiesz, nawet jeżeli masz tam powiązania, takie rzeczy, to musisz mieć te wysokie oceny, ale to się zdarza. To się na pewno zdarza, ale to się zdarza wszędzie. Są też na przykład sytuacje już kuriozalne, gdzie na przykład zdarzy się, że tata ufunduje salę od chemii, czy takie rzeczy, albo wiesz, no, podejrzewam, nie chcę tutaj absolutnie króla Wielkiej Brytanii insynuować jakieś rzeczy w jego kierunku. Ale on obejrzy ten podcast, tak? Tak, on na pewno będzie oglądał, podobno tak korona sobie zdejmie, żeby nas widzieć lepiej. I tym olejkiem się potrze, który zamówił z Jerozolimy specjalnie na koronację. Nie wiem, czy słyszałeś? Nie słyszałem, ale to w stylu rodziny królewskiej na pewno było. Nie chcę insynuować, że na przykład on nie miał wystarczających ocen, ale podejrzewam, że jest to taka osoba, która nie musi mieć 90%, wystarczy jak ma 75%, więc są na pewno takie osoby, istnieje to, tak. Ostatnie pytanie, czesne w twoim przypadku, są to drogie studia. Tak. Ja sobie tutaj zapisałem, czesne na Harvardzie przykładowo, to jest $55 000, do tego trzeba doliczyć dodatkowe opłaty, które wynoszą nieco ponad $4,500, a także koszt zakwaterowania i wyżywienia to kolejne $20,000. Ceny na Cambridge wynoszą średnio 17 000 funtów na rok akademicki. Skąd ty miałeś na to wszystko pieniądze i czy trzeba być milionerem, jak to trochę mitycznie taka w opinii publicznej opinia występuje? Zacznę od drugiej strony. Oczywiście to są drogie rzeczy, tak? I na pewno nie chcę też sprzedawać takiej wizji, że każdy może tam mieć. Każdy ma szansę, żeby te pieniądze otrzymać, ale nie każdy może ich dostać. Są różnego rodzaju granty, dofinansowania, przede wszystkim kredyty studenckie. Nie wiem jakie statystyki, ale bardzo dużo ludzi jest na kredycie studenckim. To są tanie, mało oprocentowane kredyty, które ludzie biorą. Bierzesz na przykład kredyt na 50-60 tysięcy.
i mój znajomy, no nie wymienię z nazwiska, bo może by nie chciał, ale z którym trenowałem boks i trenował ekonomię, dostał pierwszą pracę, gdzie zarabia w pierwszej pracy po skończeniu uczelni. Po skończeniu uczelni 150 000, czyli 1/3 swojego kredytu, więc są różne opcje. Są fundacje charytatywne, które za to płacą. Są opcje takie, jak ja zrobiłem, czyli na przykład wyjeżdżasz na gapier, gdzie zarabiasz pieniądze, oszczędzasz sobie jakąś część. Można pracować podczas studiów. Oczywiście, odpowiadając w moim przypadku ja miałem takie 2 okresy. Pierwszy okres studiów utrzymywałem się w zupełności sam, bo miałem pieniądze z Chin, które zarobiłem na studia. Oczywiście zdarzały się przy jakichś tam okazjach gdzieś pomoc od rodziców, ale ogólnie było to utrzymywanie się samemu. Prowadziłem swoją siłownię bokserską w Glasgow, pracowałem w fundacjach charytatywnych. Tu widać, powiem, że chodził na siłownię i ćwiczy boks, bo tutaj biceps się zgadza. Ja też chodzę, ale to u mnie jest 32, u niego 39. Ale ja jeszcze nie napiąłem. Myślałem, że cały czas jest spięty. Więc można też pracować. Ale i to był pierwszy etap studiów, a drugi etap studiów, oczywiście miałem dużą pomoc od rodziny, z czego sobie też zdaję sprawę, że nie każdy to może mieć. Niemniej jednak, dam Ci przykład, z 5 lat studiów zapłaciłem za rok. Czyli można te koszty minimalizować, odkładać, rozkładać. W Amsterdamie można te koszty na przykład odroczyć w czasie. Są osoby, które idą na Harvard i płacą za 5 lat i to jest 1 000 000, a są takie osoby, które idą jak ja i załóżmy na uniwersytecie uczą boksu i zarabiają sobie na życie i sprowadza się to tylko do kosztów czesnych. Ja jeszcze te czesne płaciłem mniejsze, bo ze względu na to, że byłem w Anglii przed Brexitem, ja miałem taką, żeby nie wchodzić w to głęboko, kartę stałej osoby, tak? I ja czesne płaciłem domowe, nie zagraniczne, więc te czesne było kilkadziesiąt tysięcy złotych mniejsze, więc w ogóle to też jest kolejna gdzieś tam luka, w którą można iść. Nasza konsultantka, Fiorella Gallardo-Sarti, to jest na przykład dziewczyna, która jest w części fundowana przez banki, albo ludzie idą do firm prawniczych i za to, że będą u nich pracować przez 5 lat po zakończeniu studiów, są opłacani, więc dróg jest wiele. Na pewno nie jest to, znowu, żeby być uczciwym, nie każdy może to dostać, bo jest to podejrzewam, że jeszcze ciężej dostać dofinansowanie niż dostać się na ten uniwersytet, a zrobić to i to razem jest bardzo trudne, ale są opcje i nie jest prawdą, że trzeba być milionerem. Na pewno to pomaga. Ale swoją drogą to na pewno, ale 3,5 tysiąca funtów, jeżeli chodzi o stypendium, to w skali roku jest prawie nic, prawda? Przepraszam, nie wiem skąd tą kwotę. Bo tutaj mam takie kwoty zapisane. Stypendia się dostaje w konkretnych przypadkach, ale to nie są w skali roku duże kwoty. 3,5 tysiąca funtów na przykład w Cambridge się dostaje. Możesz dostać, ale słuchaj, masz różne, jest na przykład fundacje w Polsce, które spełniają marzenia, które płacą Ci za wszystko. Okej, ale to jest w ogóle, to trzeba mieć też dużo jakby takich kontaktów społecznych, takiego kapitału i trzeba mieć trochę też szczęście, tak mi się wydaje, żeby otrzymać te granty, ale też można się zakotwiczyć, zadłużyć finansowo, prawda? I też są takie przypadki, czy Ty się spotkałeś z czymś takim, no bo jednak branie kredytu studenckiego i potem pójście do pracy i zabieranie Ci tego 10% na przykład dochodu z danej pracy po skończeniu uczelni też Cię zakotwicza i wydaje mi się, że są też takie przypadki, gdzie windykator wchodzi po prostu, wiesz, jesteś po prostu z niczym. Bo Ty mówisz o tych pozytywach, a jestem ciekaw tych negatywów. Wiesz co, jeżeli chodzi o kredyty studenckie, to co jest ciekawe, to spłacasz dopiero od jakiegoś poziomu, w którym zarabiasz jakieś konkretne pieniądze. To jest bodajże w Anglii, nie cytuj mnie, ale około 30 000 funtów, czyli jakaś tam powyżej średniej. Więc to też nie jest tak, że jak nie masz tych pieniędzy, to Ci nikt ich nie zabierze, windykator Ci ich nie zabierze. Poza tym, ja nie polecałbym nikomu, żeby brać kredyt studencki na uczelnię w Anglii, byle jaką. Bo też u nas jest taka percepcja, że jak ktoś jest w Anglii, to już jest na dobrych studiach. Popatrz, masz okres pandemii, jedziesz, bierzesz kredyt i wracasz do domu i po prostu jesteś zadłużony, prawda? I musisz siedzieć w Polsce i na przykład pracować na kredyt razy 5, bo wziąłeś go w funtach. Zgadza się. Dlatego nie jest to opcja dla każdego. Te wszystkie opcje nie są dla każdego. Granty są ciężko dostępne. Kredyt studencki też, jakieś tam musisz wymagania spełnić. Niemniej jednak nieuczciwym by było też powiedzieć, że trzeba być milionerem i ja się nie biorę za to, nie spróbuję, bo większość ludzi, którzy mówi to, że musisz być milionerem, nie ma pojęcia o grantach, o stypendiach, o tysiąca różnych rzeczy, jak można zdobyć te pieniądze lub po prostu o tym, żeby popracować, żeby wziąć gapier, jak ja, czy wiem, że pracowałeś między miesiącami, ale ilu z Twoich kolegów, którzy na pewno powiedzą, ja nie mam pieniędzy na studia, nie pracowało w te wakacje. Jest wiele dróg, na pewno nie są dla wszystkich, tak jak wiele rzeczy nie jest dla wszystkich, czy pojechanie na Igrzyska Olimpijskie nie jest dla wszystkich, ale to nie znaczy, że trener, który Cię trenuje, oszukuje Cię mówiąc, że możesz tam pojechać, bo możesz. Jeżeli chodzi o to, tutaj w odniesieniu do nas, my po prostu maksymalizujemy szanse przy dostaniu na te fundusze, przy aplikacji na studia. Robią to ludzie, którzy są w tym dobrzy i
Na pewno nie jest to możliwe dla każdego, ale szansa istnieje. Masz trochę takie poczucie z racji już założenia swojej firmy w wieku 25 lat, może to jest trochę pyszne i kolokwialne, ale że tu trochę jesteś lepszy od swoich rówieśników, wiesz, na takiej zasadzie, że może bardziej operatywny, życiowy, bardziej ogarnięty, że przychodzą Ci takie myśli do głowy? Wiesz co, nie, wręcz powiedziałbym, że przeciwnie. Bo jak już się zakłada firmę, to też masz chęć bycia bardziej altruistą, prawda? I to w Twoim przypadku widać. No ale mimo wszystko za pewnością siebie też często siedzi takie poczucie dużego egoizmu, prawda? Wiesz co, ja bym powiedział, czy się na pewno myślę, że się nie czuję lepiej. Wręcz czasami porównując się, dla mnie, ja już jestem na tym etapie po tylu latach w Polsce, nie porównuję się też z moimi kolegami w Polsce, bo nawet nie o to chodzi, tylko po prostu nie ma tej skali. Ja mieszkałem tyle lat za granicą, my jesteśmy w tak różnych sytuacjach, że to porównanie po prostu nie ma sensu. A porównując się do moich wielu kolegów z Cambridge, myślę, że jestem przeciętny. Więc to zależy, do kogo się chcesz porównać. No, jeżeli chcesz się porównać do kogoś, kto na przykład nie skończył studiów i wziął się za pracę w magazynie, no to... Porównaj się do swoich najbliższego grona znajomych, przyjaciół. Pierwsze 6 osób. To co byś powiedział? Powiedziałbym, że radzę sobie dobrze, ale na pewno się nie czuję lepiej. Mam wielu moich znajomych mówi w wielu językach, w których ja nie mówię. Wielu moich znajomych było w wielu krajach, w których ja nie byłem. Na pewno nie szedłbym w tym kierunku. Wręcz powiedziałbym, że słuchaj, apetyt rośnie w miarę jedzenia i staram się porównywać zawsze do lepszych od siebie, no bo porównywanie do gorszych myślę, że nie ma sensu. Mam bardzo jeszcze dużo do zrobienia. Nie mam czasu na bycie usatysfakcjonowanym. No tak, w wieku 25 lat cały czas to rośnie w górę. Radosław Sikorski studiował na Oksfordzie, skończył tam ekonomię, filozofię. Miałem okazję go w parlamencie poznać. Tak, no i tak, by the way, bardzo znany polityk, prawda? Był minister spraw zagranicznych, był minister obrony narodowej, ale on wrócił do Polski. Czy ty masz w planach wrócić i tutaj swój, w cudzysłowie, content, projekt prowadzić i jakoś go rozszerzać na skalę całego kraju, czy raczej już wiesz, że chcesz zostać do końca życia na zachodzie? Na pewno nie wiem, że nie mam miejsca, w którym jeszcze nie jestem określony w tym. W ogóle też wychodzę z założenia, że dopóki nie mam takich prawdziwych obowiązków, żona, dzieci, jakieś mieszkania. Ale to skończył Oxford, wiesz, ty skończyłeś Cambridge, więc może polityka, bo wiem, że to też są twoje tematy, w których siedzisz, prawda? Między innymi poszedłeś na studia politologiczne, bo wiem, że lubisz tutaj kwestię Cambridge Analytica, prawda? I słynnej grupy. Zgadza się, tak, no też pierwsza praca po studiach to był Parlament Europejski, więc wiesz, myślę, że każdy, kto gdzieś studiował, ty studiowałeś socjologię, politologię, tematy takie jak... Ciągle socjologię, tak. Socjologię, no, tematy takie jak... Ile lat jeszcze? Jak Parlament wiesz, gdzieś to może przechodzi w głowie, ale myślę, że przede wszystkim do polityki, żeby iść i żeby chcieć coś realnie zmienić, a nie robić to, co robi większość polityków, to trzeba wnosić jakąś wartość. Ja myślę, że jeszcze mi bardzo dużo brakuje, bardzo dużo się muszę nauczyć i jeszcze jest ogromne pole do wielu rzeczy, które musiałbym zrobić, żeby wchodzić w życie społeczne i pomagać innym, bo mam sam wiele do nauczenia. Czy mi to przeszło przez myśl? Słuchaj, tematy związane z edukacją to oczywiście też tematy związane w jakiś sposób z polityką. Wiadomo, co się dzieje u nas w kraju z edukacją. Skłamałbym mówiąc, że taka myśl mi nie przeszła, ale to myślę, że nie jest ten okres, nie ten etap. I uważam, że jeszcze mam bardzo wiele do zrobienia personalnie, do nauczenia się, żeby w ogóle o tym myśleć. A czy jak to wyjdzie, nie wiem. Co do Radosława Sikorskiego, no bardzo ciekawa kariera w ogóle. Tak, skończył Oxford, on potem w Afganistanie był, więc też dużo w wielu miejscach był. Tak, dziennikarz z zachodnich mediów między innymi. Zgadza się. Tak. No nie wiem, czy taka ścieżka byłaby dla mnie. Na razie skupiam się na rozwijaniu biznesu i też na tym, żeby wielu polskich studentów mogło się na te uczelnie dostawać. Pracujemy też w Indiach, pracujemy w Chinach. To nie jesteśmy, powiedziałbym, że Polska to jest jednym z projektów EduNate, ale tych miejsc jest kilka. Więc myślę, że na ten moment nie mogę odpowiedzieć. Nie szukam swojego miejsca na ziemi. A co rodzice mówią? Mówią, Michał, przyjeżdżaj do nas i tutaj pomagaj ludziom. Jak wygląda kwestia relacji też z rodzicami? No bo jednak to też jest taki katalizator, który ci daje więcej, bardziej przyjmujesz feedback ze strony rodziców, dużo bardziej niż ze strony, podejrzewam, przyjaciół, którzy coś robią i też ci coś podpowiadają. Co ci mówi tata na przykład? Wiesz co, moi rodzice, w ogóle mój tata jest podróżnikiem, który... Czyli jest też w tym klimacie jest w klimacie podróżowania. Ugruntowany, tak. Moja mama wcześniej z moim tatą prowadzili biznesy w różnych krajach, więc obydwoje są bardzo, powiedziałbym, obyci za granicą i w wielu krajach byli i stąd też pewnie pchanie mnie w tym kierunku.
Zawsze mi mówili, żebym robił co chciał, co mi sprawia przyjemność i nie miałem od nich jakiejś takiej presji w jakimś kierunku. Raczej mnie nie zachęcają bardzo, żebym wracał do kraju. Tak bym w skrócie powiedział. Tym bardziej jak PiS wygra wybory w październiku. Nie przyjeżdża, nie ma po co. Wiesz co, zastanawiam się, no może właśnie w drugą stronę, bo miałbym darmową promocję mojego projektu. No może tak. A ty śledzisz tutaj polską politykę? Tyle o ile, oczywiście, no Chcesz się wypowiedzieć? Masz jakieś zdanie? Wiesz co, nie bardzo. Nie bardzo. Nie bardzo. Ale nie bardzo ze względu na to, że to może w jakiś sposób może ci to przyłapać jakąś łatkę, możesz dostać jakąś łatkę człowieka, z której strony patrzy na dane punkty ideologiczno-polityczne, czy... Dlatego, że ja znam się bardzo dobrze na uniwersytetach i się w tym specjalizuję i wiem, że mam wiedzę ekspercką w tym temacie. W temacie polityki jakieś mam doświadczenie związane z parlamentem, ale myślę, że byłoby lepiej, gdyby osoby, które ogólnie u nas w kraju, które tak wiele nie wiedzą, się nie wypowiadały, więc nie jest, myślę, że po prostu odpuszczę i bardziej odpowiem pomidor, niż będę wchodził w tematy konkretne. Obserwuję scenę, no, pracowałem w parlamencie, więc trochę wiem też, jak to wygląda od środka. Wiem, że się kotuje, że są wybory, ale pozostawię bez komentarza. Nie będę stawiał kropki, nacisnę jeszcze przecinek, że tak to ujmę metaforycznie. Ulubiony bokser, bo też ćwiczysz od dawna. Joshua, bo też przecież Wielka Brytania, czy może ktoś inny, może Mike Tyson, może Stany Zjednoczone. Lubię Ukraińca Lomaczenko. Okej, też znam, tak. Tak, myślę, że lubię tego meksykańskiego boksera Saula Alvareza Canelo, więc tych dwóch oglądam. Z UFC mam taką postać, która mi się podoba, Israel Adesanya. On oczywiście to jest mieszane sztuki walki, ale ten boks bardzo mi imponuje, jego boks, jego styl walki, więc też wpiszę go w ten kanał. Dobra. Dziękuję Ci bardzo, było bardzo dobrze, bardzo mi się podobało. Dzięki wielkie, dziękuję za zaproszenie. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego odcinka do końca. Widzimy się w kolejnym podcaście. No i mam nadzieję, że podzielicie się tam na dole w komentarzach, czy Wam się podobało, czy chcielibyście może wyjechać za granicę, na zachód, studiować na Oxfordzie, w Cambridge. Macie może jakieś plany związane na przykład z Sorboną. Podzielcie się, jestem ciekaw bardzo Waszych spostrzeżeń i widzimy się w kolejnym odcinku podcastu. Do zobaczenia, hej! Do widzenia.